Drzewa owocowe to idealny element każdego ogrodu przydomowego. Gdy posiadamy większą przestrzeń, często wydzielamy dla nich osobny fragment ogrodu, tworząc sad. Drzewa sadzimy w rzędach, a pomiędzy nimi wysiewamy trawnik. Gdy produkujemy owoce w dużych ilościach na sprzedaż, taki układ ma sens. Przyspiesza proces pielęgnacji i zbiorów. W niewielkim sadzie przydomowym taki układ liniowy nie jest koniecznością. W naturalnych zbiorowiskach leśnych drzewa nie rosną w liniach. Towarzyszą im krzewy i inne rośliny zielne. Ten bioróżnorodny, wielopiętrowy układ jest samowystarczalny. Tworzące go rośliny i grzyby, a także zwierzęta współpracują ze sobą. W ogrodzie warto odwzorowywać takie naturalne układy. Trawnik pod drzewami owocowymi ułatwia zbiór owoców, ale nie wspomaga drzew. W bardzo prosty sposób możemy taki sad przemodelować, by wyglądał naturalniej i nadal pozostawał funkcjonalny. Zacznij od wybrania obszaru, który chcesz przebudować. Następnie stwórz kompozycję na kartce papieru lub od razu w terenie. Pomocne w jej wyznaczaniu mogą okazać się węże ogrodowe. Rozłóż je wkoło drzew, tworząc swobodne obłe kształty, pozostawiając pomiędzy nimi wolne przestrzenie. Trawiaste ścieżki pomiędzy wyspami powinny być regularnie koszone. Najsłabsze i zbyt gęsto posadzone młode drzewa usuń lub przesadź, tak by nie rosły w linii. Obłe kształty otoczone trawiastymi ścieżkami staną się wyspami bioróżnorodności. Każdą z wysp możesz zaaranżować w inny sposób. W najprostszym wariancie po prostu nie koś trawnika pozostawionego na wyspie. Wyspa będzie przypominała kwitnącą łąkę. Wariant ten sprawdzi się w sytuacji, gdy drzewa są w dobrej kondycji, a w trawniku pod drzewami występują siewki gatunków kwitnących, takie jak krwawniki, koniczyny czy jastrzębce. Kształt w terenie możesz wyznaczyć tworząc niewielki rowek pozbawiony darni otaczający całą wyspę. W wariancie pośrednim na wyspie możesz umieścić też próchniejące pnie drzew, pełniące rolę domków dla zwierząt i magazynów wody deszczowej. Pocięte na równe kawałki i ułożone dookoła wyspy będą pełniły rolę obrzeża trawnikowego, wydzielając kształt w terenie. Darń na wyspie może zostać częściowo zdjęta. W miejscach pozbawionych darni dosadź lub dosiej rodzime gatunki roślin zielnych. Najlepiej wybrać gatunki odstraszające szkodniki i przyciągające zapylacze. Polecamy czosnki, narcyzy, dziewanny, żywokosty i krwawniki. Te rośliny będą pomagały drzewom owocowym. W wariancie trzecim pozbądź się istniejącej darni z całej wyspy, a jej powierzchnię wysyp grubą warstwą ściółki ze skoszonej trawy, z rębek drzewnych albo innej materii organicznej, którą dysponujesz. Ściółkę na bieżąco uzupełniaj, by wyspa nie zarosła ponownie trawą. Pod drzewami dosadź nieregularnie krzewy owocowe i wieloletnie warzywa w większych grupach. Albo załóż rabatę z roślin ozdobnych. Do nasadzeń wybieraj rośliny, które będą wspomagały Twoje drzewa owocowe. Pomiędzy nimi na pewno znajdzie się też miejsce na leżaki lub na ławkę. Pomysł ten sprawdzi się zarówno przy zakładaniu nowego ogrodu lub przy przebudowywaniu niedawno założonego sadu. Pamiętaj, by rośliny sadzić piętrowo, tak jak rosną w naturalnym zbiorowisku leśnym. Natura jest najlepszym nauczycielem ogrodnictwa ekologicznego.